te spotkania są podstawą relacji. Tutaj jest problem, ale do szefa to nie pójdę, bo ten to i tak nic nie może, nic nie załatwi, w ogóle w niczym mi nie pomoże. Musimy dopilnować, żeby te spotkania się odbywały. Koniec, kropka. Jeżeli twój pracownik byłby na twoim miejscu, to co by zrobił inaczej? To może być dziwne, jak się nie spotkaliście przez 5 lat i teraz nagle powiesz, że będziecie się spotykać. Raz lusk, raz każdemu się zdarzy, 2, 3, to już o 2, 3 za dużo. To nie jest miejsce na status. I wtedy zadajecie takie magiczne pytanie, no dobra, czy jeszcze coś potrzebujesz, czymś mogę ci pomóc? I nagle na pysk dostajecie po prostu bombę. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rekowski. Dzisiaj poruszamy kolejny z tematów, takich podstawowych tematów apteczki lidera, czyli rzeczy, które musisz wiedzieć, musisz stosować, jeżeli jesteś świeżo upieczonym liderem, liderką, nie tylko w IT, no albo aspirujesz do tego stanowiska i niedługo czeka Cię awans. Porozmawiamy dzisiaj o spotkaniach 1 na 1. Dokładnie tak. To są spotkania, czyli coś, czego jako deweloperzy, specjaliści za bardzo nie lubimy, bo nie wiem, Krzysiek, ty pamiętasz, ale wszyscy narzekali. Za dużo spotkań, wszyscy mamy za dużo spotkań, więc jeżeli wyrastamy ze specjalisty i nie mamy dobrych przykładów, to może się okazać, że takich spotkań 1 na 1 to albo nie robiliśmy, albo robimy je źle, albo w ogóle nie wiemy, o co chodzi. Także w tym odcinku tą wiedzę usystematyzujemy, ustrukturyzujemy tak, abyście mogli zacząć być dobrym liderem i wspierać swoich ludzi. Początek może być taki nieintuicyjny czy kontrowersyjny, bo będziemy Wam mówić o tym, że jakieś konkretne spotkania są konieczne i muszą się odbywać. To co to są w ogóle te spotkania 1 na 1? No to takie trochę korpo określenie na spotkanie, kiedy szef spotyka się z osobą, która jest w jego zespole, do niego raportuje. Właśnie 1 na 1. To są takie spotkania nie zespołowe, tylko indywidualne, na których rozmawiamy. No właśnie o czym zaraz Wam powiemy. Najważniejsze, że te spotkania są podstawą relacji. Czyli mamy relację zespołową, mamy relację w zespole, to jest kilka osób, ale bardzo ważna jest również ta relacja z naszym szefem, bo nie pracujemy na taśmie w fabryce, że przychodzi brygadzista i mówi całemu zespołowi: dobra, dzisiaj robicie to i to jest koniec, to jest cała relacja. Tylko potrzebne jest to, żeby również mieć relację z naszym przełożonym, no i oczywiście z naszymi podwładnymi. I to jest ważne, to jest potrzebne na wielu płaszczyznach. Nawet jeżeli pracujecie w potężnym, wielkim korpo, gdzie jesteście zasobem, numerkiem w Excelu, to te spotkania również są konieczne, potrzebne, niezbędne i nawet w takim zabetonowanym korpolandzie, gdzie liczy się wynik, liczy się presja, macie zasuwać jak trybiki, nikogo nic nie obchodzi, możecie być dużo lepszym liderem, zadbać o swój zespół, dzięki czemu będziecie dowozić dużo lepsze wyniki, dużo lepsze efekty, ponieważ kiedy jednak budujecie tą relację i traktujecie człowieka jak człowieka, wtedy on jest też dużo bardziej zadowolony, zaangażowany i ma to wtedy większy sens niż traktowanie ludzi na zasadzie przynieś, podaj, zamiata i od dzisiaj jesteś moim zasobem. Powiem więcej, w Korpolandzie te spotkania są jeszcze ważniejsze, bo tam jednak poruszamy się w tej polityce i to jest ważne, żeby robić to dobrze. Na samym początku w ogóle o czym na takim spotkaniu 1 na 1 rozmawiać? Takie dosyć intuicyjna rzecz, która się pojawia, to jest, że to jest takie miejsce na status. Czyli pytamy, co tam w projekcie, jak Ci idzie, czy zrealizowałeś te zadania albo inne zadania. No i to jest główna zła praktyka, naszym zdaniem, dotycząca spotkań 1. To nie jest miejsce na status. Jest bardzo dużo różnych innych spotkań, na których możemy się statusować. Statusy projektowe, jakieś planowanie, retrospekcje. No bardzo, bardzo dużo różnych spotkań mamy, na których takie rzeczy robimy. Te spotkania to nie jest przesłuchanie, to jest dialog. I to jest dialog, w którym przede wszystkim na samym początku, kiedy rozpoczynamy pracę z jakąś osobą w zespole, to jest miejsce na nawiązanie relacji. I to chyba możemy zacząć od samego początku, czyli jeżeli rozpoczynamy z kimś relację, to musimy ją nawiązać. No a w jaki sposób? No oczywiście spotykając się 1 na 1. To jest miejsce, kiedy
my przedstawiamy nasze oczekiwania, ale również możemy usłyszeć o oczekiwaniach tej drugiej osoby. Tutaj Paweł bardzo dużo o tym mówił w odcinku 149, gdzie mówił o tym nawiązywaniu relacji 1 na 1 i dowiadywaniu się również, jakie są oczekiwania tej osoby, która do nas raportuje. Bo to też jest ważne, nie tylko my mówimy, nasze oczekiwania są takie i takie, chociaż to jest ekstremalnie ważne, żeby zrozumieć, to też jest ważne, czego ta osoba oczekuje. Jakie są jej oczekiwania? Na przykład takie fajne pytanie, jakie jest Twoje idealne miejsce pracy? Co możemy zrobić? Czy jakie jest takie miejsce pracy, do którego byś z chęcią, z przyjemnością przychodziła codziennie rano? I to jest to ustalenie preferencji dotyczących komunikacji, do tego w jaki sposób będziemy się komunikować. Czy też, no właśnie zobaczenie człowieka w drugiej osobie, dowiedzenie się, czy ma dzieci, zwierzęta, gdzie lubi wyjeżdżać na wakacje, gdzie ostatnio był na wakacjach, czy cokolwiek innego. Oczywiście, to jest ważne, nie chodzi o to, żeby to było przesłuchanie, że jakiś kwestionariusz teraz personalny wyciągamy i imię żony, imię męża, dzieci i tak dalej, stan osobowy. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć kimś człowieka i tak jak, nie wiem, na kawie, przy piwie rozmawiamy ze znajomymi, to też, żeby o tym rozmawiać. Ja na przykład moje 1 na 1 to nie skłamię, jak powiem, że 1/3 to jest właśnie taka rozmowa o pierdołach, która zbliża nas trochę, dowiadujemy się trochę więcej o sobie. No ale te pierdoły są ważne, to żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Wielu z nas nie po to uczyło się informatyki, nie po to uczyliśmy się programować, żeby teraz z ludźmi rozmawiać, a jeszcze tym bardziej przejmować się ich emocjami, uczuciami czy życiem prywatnym. Niestety to tak nie działa, więc nawet jeżeli jesteś skrajnym nerdem, jeżeli kontakty międzyludzkie to jest duże wyzwanie i faktycznie potrzebujesz takiego Excela i sobie to przygotować, no to poszukaj punktów wspólnych, co ta osoba lubi, co twój człowiek lubi, co lubi robić, co robi w wolnych chwilach. Bo może są takie punkty, które macie wspólne, są takie rzeczy, które robicie razem, które was kręcą i wtedy dużo łatwiej się współpracuje, dużo łatwiej się rozmawia niż na zasadzie, kiedy jesteśmy totalnie różni, totalnie inni, nic nas nie łączy, jedyne co to ze sobą pracujemy, a pracujemy dlatego, żeby dostać wypłatę. To jest wtedy sytuacja, która jest dość niewygodna i problematyczna. Może też tak być, ale ważne, żeby jednak się otworzyć na tego człowieka, dopytać się, jak on się czuje, czy wszystko u niego ok, bo może się okazać, ponieważ te spotkania 1 na 1 też są bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się u tego człowieka dzieje też na tej płaszczyźnie takiej emocjonalnej, czy na przykład jest wszystko w porządku, czy ma jakieś problemy, które będą się też pojawiać w pracy przez to, że na przykład zdechł mu pies, kot, ma jakieś problemy w rodzinie, czy cokolwiek złego się dzieje. To jest bardzo istotne, żeby też to wiedzieć. Ciężko sobie wyobrazić coś takiego, że dowiecie się takich rzeczy od osoby, z którą nigdy nie rozmawialiście tak prywatnie 1 na 1. To nie jest tak, że macie jakieś osoby w zespole i zobaczycie, że coś jest nie tak z kimś, więc bierzecie go na boczek, pierwsza wasza rozmowa i ten ktoś wam ze wszystkiego się wyspowiada. No nie ma opcji. Musicie mieć tę relację nawiązaną. Zdarzają się osoby, które są takie, powiedzmy, bardzo dojrzałe i są w stanie przy pierwszym spotkaniu od razu wyłożyć kawa na ławę, bo sobie przeanalizowały i wszystko wiedzą. Ale to jest minimum. Bardzo, bardzo mało takich jest osób, więc musicie nawiązać tę relację. Ale to też ważne i musimy to podkreślić, że to oczywiście nie jest tylko kwestia rozmawiania o pierdołach, prawda, i nawiązywania miękkich relacji, bo jesteśmy tutaj również dla naszych ludzi, dlatego, żeby na jakieś konkretne rzeczy realizować. I te konkretne rzeczy to nie jest status projektowy. Jakie to są konkrety, o których rozmawiamy na rozmowach 1 na 1? Konkrety tyczą się przede wszystkim rozwoju. Każde takie spotkanie powinno sprawiać, że ci nasi ludzie będą lepsi, czegoś się nauczą, czegoś się dowiedzą lub wejdą na ścieżkę, która ich tam pokieruje. Więc pierwszą taką rzeczą, na którą warto się zastanowić, to jest feedback. I feedback to jest feedback dwustronny, czyli wy możecie dać swój feedback, jak widzicie daną osobę i feedback to jest rzecz, która jest dwustronna. Dużo już o tym mówiliśmy, więc wszystkie odcinki znajdziecie w notatkach do tego materiału. Ważne jest to, że to jest informacja zwrotna, która jest dwustronna, więc nie opierdzielamy tylko człowieka, ty wczoraj zepsułeś to, spieprzyłeś to, zepsułeś to i tak dalej. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spojrzeć na to, co ta osoba robi, docenić, co robi dobrze. Jeżeli widzicie jakieś pole do poprawy, to nie punktujecie go, tu spieprzyłeś, kurczę, ja bym zrobił lepiej, tylko mówicie w taki sposób, żeby pokazać, tutaj na przykład jest fajny potencjał do rozwoju, tego możesz się nauczyć, tu możesz coś zrobić lepiej, możesz spróbować podejść do czegoś z innej perspektywy, czyli wy przekazujecie feedback na temat pracy czy zachowania danej osoby,
ale również pytajcie się o feedback w kontekście swoim, jako szefa, jako przełożonego. Czyli takie świetne pytanie, to jest pytanie, jeżeli twój pracownik byłby na twoim miejscu, to co by zrobił inaczej? Co by zrobił lepiej? Nie pytaj, o, dasz mi feedback? Daj mi feedback na zamówienie, nie? Daj mi feedback i dostajesz, nie ma feedbacku, no jest okej, jest git. Nie? To do niczego nie prowadzi. Warto szukać takich pytań, szukać różnych otwieraczy, różnych perspektyw i takie pytania też od nas dostaniecie. Jeżeli wytrzymacie do końca tego odcinka, powiem Wam, gdzie ich szukać, żeby mieć informację zwrotną również na temat swojej pracy. No i tutaj znowu wracamy do tej podstawy. Bez zaufania, które wyrabiamy na tych spotkaniach przez długi czas, to nie dostaniemy takiego feedbacku, ani nasz feedback też nie trafi na podatny grunt. No, będzie to takie opierdziel od szefa. To jest ważne, że to zaufanie wyrabiamy właśnie tymi spotkaniami 1 na 1. Ale co dalej? Bo feedback to jest taka rzecz, powiedzmy, miększa, która wymaga zaufania, no ale są też takie bardziej formalne rzeczy, czyli rozwój, ale taki bardziej formalny. Mamy w naszych firmach formalne ścieżki kariery, mamy jakieś kryteria, które należy spełnić, no i to jest coś, co na spotkaniach 1 na 1 właśnie dyskutujemy. To jest to miejsce, czyli co możesz zrobić, żeby awansować, co możesz zrobić, żeby więcej zarabiać, co możesz zrobić, żeby zmienić specjalizację, bo teraz robisz to, a interesuje cię coś innego. Czyli wszystko to związane z tym, czego muszę się uczyć, co mogę zmienić, co mogę poprawić, żeby ta moja kariera szła do przodu. Rozmawialiśmy o tym dużo w odcinku 23 o learning planach i to jest coś, co się przewija w naszych odcinkach. A czymś, co wspiera rozwój, ale również taką ocenę. W niektórych firmach są oceny raz na pół roku, raz do roku i słyszałem o takich przypadkach, widziałem takie przypadki, zresztą też w firmach, dla których prowadzimy konsultacje, że dla tych menedżerów pod koniec roku to jest zawsze spina i stres, bo muszą z całego roku przypomnieć sobie, no dobra, ten Kowalski to czy zrobił dobrze, czy zrobił źle, co zrobił w ogóle. Przeważnie jest tak, to jest taki błąd poznawczy, że pamiętamy to, co się wydarzyło, nie wiem, w zeszłym tygodniu, no może w zeszłym miesiącu. Jeżeli była jakaś duża, gruba, zła rzecz, to pamiętamy, albo duża, dobra rzecz. I to, co nam pomaga w tym, to jest coś takiego, co nazywamy Success Book, czyli to jest jakaś notatka, nie wiem, w Google Docsu, w OneNote czy gdziekolwiek indziej, gdzie zapisujemy sukcesy danej osoby, ale również porażki, wszystko co było na plus, co było na minus, oczywiście w jaki sposób to skorygowaliśmy albo w jaki sposób wnioski wyciągnęliśmy i mamy taki rejestr właśnie tego wszystkiego, co się wydarzyło. To jest coś, co wspiera ten rozwój, bo możemy do tego wtedy łatwo się odnieść. Bardzo dużo o tym mówiliśmy w odcinku 61 zatytułowanym właśnie Success Book, więc zapraszamy Was, żebyście go również sobie obejrzeli. Tutaj pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli słyszycie to po raz pierwszy i pierwszy raz Wam to wpadło w ucho, to te listy porażek to nie są po to, żeby wypunktować, o tu spieprzyłeś, tu spieprzyłeś, tu spieprzyłeś, ale tam jest istotne to, żeby wyciągnąć wnioski. Jeżeli coś się wydarzyło, to nie interesuje nas, że Kowalski wywalił w zeszłym kwartale coś 15 razy, tylko jakie 15 lekcji z tego wyciągnął, czego się nauczył i czy to się powtarza, czy to się nie powtarza. To są rzeczy, które nas tutaj interesują do tego, żeby w tych cięższych czasach, czy w sytuacji, kiedy mamy w ogóle jako naród bardzo niskie poczucie własnej wartości i tutaj często możemy się z tym spotkać, że ludzie mówią, nie, ja to jestem cienki, bolek, a wtedy, kiedy się tworzy taką listę, widać, ej, chłopie, ale zrobiłeś to, tu wywaliłeś, a się nauczyłeś tego. To jest mega wielki materiał i mało kto w ogóle takie rzeczy zrobił, doświadczył. Wcale nie jesteś taki cienki bolek, tylko jesteś zarąbisty i takie rzeczy się bardzo przydają. Także tyle, jeżeli chodzi o rozwój i taka ostatnia rzecz, która jest kluczowa i na którą trzeba dać przestrzeń, znaczy z jednej strony dać przestrzeń, ale z drugiej strony trzeba być na to otwartym. I to są wszelkiego typu problemy ludzi czy ich wątpliwości. Musicie być otwarci jako przełożeni, że ludzie mogą przyjść z problemem do Was. Mało tego, tutaj mamy też kwestii właśnie zaufania, kwestii wiarygodności, kwestii tego, czy w ogóle Wasi ludzie czują, że Wy im pomożecie w tym, czy przyjdą do Was z problemem, bo jeżeli nie przyjdą i w sumie będą pokątnie rozmawiać z zespołem, że tutaj jest problem, ale do szefa to nie pójdę, bo ten to i tak nic nie może, nic nie załatwi, w ogóle w niczym mi nie pomoże, no to macie duży problem. Więc to jest kluczowe, żeby mieć tą przestrzeń i tą otwartość na to, żeby ludzie przyszli. Też budować kulturę, która sprawia, że oni faktycznie wiedzą, że mogą przyjść z każdym problemem, wiedzą, że im pomożecie, że staniecie na głowie, nieważne co będziecie się działo, to Wy pomożecie, ale też jesteście
otwarci na wszystkie wątpliwości, czy również i krytykę w sytuacji, kiedy na przykład w firmie dzieje się coś złego, albo wy żeście coś schrzanili, albo żeście czegoś nie dowieźli, nie dopowiedzieli, czy dzieją się różne rzeczy, o które ludzie pytają i to są pytania, na które nie macie odpowiedzi lub te odpowiedzi są takie, o których byście najchętniej nie chcieli rozmawiać, albo byście najchętniej zamknęli się w piwnicy. Nie ma takiej opcji. To jest przestrzeń właśnie na to, żeby być uczciwym, transparentnym, żeby rozmawiać z waszymi ludźmi, żeby im odpowiadać na wszystkie możliwe pytania. Jeżeli czegoś nie wiecie, to się nie bójcie powiedzieć, że nie wiecie, ale się dowiedzcie i przynieście to na następne spotkanie 1 na 1, że ktoś was prosił, nawet mógł już o tym zapomnieć, ale jeżeli ktoś was o coś prosił, żebyście się dowiedzieli, pomogli i wy to zrobicie, nawet jeżeli dla kogoś to było, nie wiem, chwilowy przypływ emocji, wrażeń czy czegokolwiek i nawet zapomni o tym za tydzień, to i tak, kiedy wy to dowiedziecie i pilnujecie tych tematów, no to w ten sposób właśnie budujecie to zaufanie, budujecie tą kulturę i budujecie też tą otwartość i pewność ludzi, że mogą do was przyjść, bo wy im pomożecie. Tego bym nie bagatelizował, to jest bardzo ważny ten aspekt właśnie tego bezpieczeństwa i tego dzielenia się problemami, wątpliwościami i również informacją zwrotną. Ja mogę przyznać, że osobiście najbardziej ważne dla mnie w moim zawodzie rzeczy właśnie słyszałem na rozmowach 1 na 1 od Pawła, od jego koleżanek i kolegów, z którymi na 1 na 1 rozmawialiśmy. Dowiadywałem się wielu rzeczy, których w inny sposób bym się nie dowiedział i które były ważne dla zespołu, dla firmy, dla mnie, dla nich, więc to jest mega ważne. Pamiętajcie o tym. Chociażby tylko dlatego te rozmowy 1 na 1 to jest coś, co jest kluczowe. No dobra, to przejdźmy teraz trochę do takich spraw organizacyjnych, powiedzmy. Kto w ogóle odpowiada za to, żeby te spotkania 1 na 1 się wydarzyły i jak to w ogóle przebiega? To, co jest ważne, to to, że my jako szef odpowiadamy za to, żeby te spotkania się wydarzyły, bo często jest tak, że ludzie albo tego nie chcą, trzeba wtedy ich z jednej strony na początku trochę zmusić, a potem naszą postawą i tym, co się dzieje na tych spotkaniach, przekonać ich, że to jest wartościowe i że to jest ważne. I w różny sposób możemy sobie to zorganizować, ale ważne jest to, żeby, musimy dopilnować, żeby te spotkania się odbywały. Koniec, kropka. To jest nasza odpowiedzialność. Tak, i tą odpowiedzialność, tak jak mówiliśmy w odcinku 150, też możemy delegować, bo musimy się jako liderzy uczyć delegować. Więc ja na przykład od tego roku zrobiłem eksperyment, który się świetnie sprawdza, czyli przekazałem pełną władzę ludziom właśnie do tego, żeby oni kontrolowali swój czas, czyli teraz to ludzie są odpowiedzialni z mojego zespołu za to, żeby wrzucić te spotkania do kalendarza, żeby one miały odpowiednią długość, żeby były notatki w odpowiednim miejscu, żeby były przygotowane tematy, jeżeli jakieś się pojawiają, jak również to, żeby pilnować tego czasu. Dlaczego? Ponieważ tak jak zaczynaliśmy ten odcinek, mówiliśmy, że ludzie marudzą, że mają za dużo spotkań, więc w momencie, kiedy ludzie dostają odpowiedzialność za to, że to oni są właścicielem swojego kalendarza i swojego czasu, to oni pilnują tego, gdzie wrzucają rzeczy, to daje im też możliwość tego, żeby się nauczyć lepiej zorganizować, żeby przepilnować rzeczy, czyli właśnie takich prostych rzeczy technicznych, czyli jak ustawiać spotkania w kalendarzu z menadżerami, coś co dla nas jest totalnie oczywiste, dla specjalistów, dla deweloperów wcale nie musi być. Jak właśnie używać asystentów do planowania, żeby widzieć, gdzie są dziury w kalendarzu, gdzie możemy się faktycznie razem spotkać, ale też zostawia ludziom sprawczość, dzięki czemu mogą sobie ten kalendarz ustawić tak, jak im pasuje. Także ogarnięcie tego kalendarza jest ważne, o tym mówiliśmy też, jaka jest różnica między kalendarzem menadżera a kalendarzem specjalisty w odcinku 67, do którego was odsyłamy i tam jest więcej informacji na ten temat. Ja tutaj na przykład mam inne podejście, bo ja organizuję te spotkania i wrzucam je do kalendarza, biorąc pod uwagę różne czynniki, o których powiemy za chwilę. Natomiast to mimo wszystko to jest ten poziom delegowania, więc to jest spójne. Natomiast co jest najważniejsze, to że my jesteśmy tutaj dla tej osoby, czyli po pierwsze ten nasz pracownik, powinno mu zależeć na tych spotkaniach 1 na 1, ale to nie jest tak, że od pierwszego dnia, od pierwszego spotkania będzie mu zależeć, nawet od 5 nie będzie mu zależeć. Chodzi o to, żeby ta osoba zobaczyła w tym wartość i to jest właśnie nasza robota w tym, żeby tę wartość zobaczyła, żeby to nie było znowu spotkanie z szefem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to umożliwienie, żebyśmy tam rozmawiali o ważnych rzeczach i to jest na przykład kwestia agendy. To, co ja robię, Paweł, ty też, prawda? To jest to, że mamy jakąś agendę, na przykład u nas w OneNote'a korzystamy w firmie, ale to może być Google Doc czy cokolwiek innego, gdzie mamy agendę na kolejne spotkanie
i zarówno my tam wrzucamy jakieś elementy, jak i osoba, z którą się spotykamy. Co ważne, to jest właśnie takie miejsce, gdzie planujemy to spotkanie, taka interaktywna agenda. Tam powinniśmy priorytetować te rzeczy, z którymi ta osoba do nas przychodzi, czyli jeżeli mamy masę jakichś tematów, statusów, innych update'ów, to okej, dobra, możemy to załatwić na spotkaniu 1 na 1, ale jednak priorytetem jest to, z kim ten ktoś przychodzi, bo jeżeli ten ktoś przychodzi z jakąś rzeczą, która nam się wydaje mało ważna, ale dla niego jest ważna, no to dla niego jest ważna. Musimy o tym pogadać. Mało tego, tu jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o przestrzeń w tej agendzie, no bo często zdarza się tak na takich spotkaniach, że jakieś tematy mamy, jakieś tematy są w agendzie, które poruszamy i na przykład zaplanujemy sobie to spotkanie tak, że już jesteśmy pod koniec, tam zostaje nam ostatnie 5 minut i wtedy zadajecie takie magiczne pytanie, no dobra, czy jeszcze coś potrzebujesz, czymś mogę Ci pomóc? I nagle na pysk dostajecie po prostu bombę, wielką bombę, macie zaraz ustawione następne spotkanie, no już tutaj jesteście ugotowani, więc to tak z reguły jest, że jeżeli wpada bomba, to bomba wpada na koniec, więc warto zadbać o to, żeby było też w kalendarzu miejsce na ten czas, żebyście te tematy, które macie do poruszenia, żeby one faktycznie nie zajęły Wam całego miejsca, żeby zostało zawsze miejsce trochę na tym spotkaniu, właśnie na takie nieprzewidziane sytuacje, które z naszego doświadczenia pojawiają się dość często. Zwłaszcza, że jak mówiliśmy w odcinku 98, takie spotkanie za spotkaniem jest bardzo niedobre dla naszego mózgu. Są na to badania, które to potwierdzają, więc zobaczcie sobie odcinek 98, jeżeli Was to interesuje. Przechodząc do kolejnej kwestii organizacyjnej, jak często się spotykać i jak długie powinny być te spotkania? Tutaj odpowiedź brzmi oczywiście, jak to w naszej branży, to zależy, ale to zależy od pewnych konkretnych czynników. Przede wszystkim jedna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna i to wielokrotnie słyszałem od osób, z którymi rozpoczynałem współpracę, że bardzo to doceniały. Albo widziałem z drugiej strony osoby, które tego nie miały, że bardzo to było dla nich nieprzyjemne, czyli zaczynacie z kimś współpracę, wrzucacie spotkania 1 na 1. Najlepiej pierwszego dnia, drugiego, no w najgorszym wypadku trzeciego, ale te spotkania 1 na 1 muszą się zacząć odbywać od razu. I to jest kluczowe, moim zdaniem. Będę tego bronił jak niepodległości, to jest ważne. I jak często się spotykać? Tutaj odpowiedź ma dwa aspekty. Przede wszystkim zależy to od fazy współpracy. Czyli jeżeli nawiązujemy z kimś współpracę, albo jeżeli ten ktoś przechodzi przez jakąś zmianę, jak w moim przypadku spotykałem się z team liderami czy z menedżerami, których zespoły przechodziły przez jakąś zmianę, wtedy spotykamy się częściej, zwłaszcza jeżeli się nie znamy jeszcze tak dobrze, jeżeli musimy to wypracować. Zdarzały się sytuacje, że z jednym z menedżerów się spotykałem co tydzień na godzinę, a potem zaczęliśmy się spotykać co 2 tygodnie na godzinę, a potem w ogóle co 2 tygodnie przez pół godziny. Więc to jest ważne. Jeżeli są zmiany, nowy zespół, częściej. Jeżeli mamy business as usual, jeżeli wszystko idzie gładko, no to wtedy możemy rzadziej, ale to nie tylko kwestia zespołowa, indywidualna tej osoby. Jeżeli na przykład mamy jakąś osobę, która sobie nie radzi, ma jakieś problemy albo jest w programie naprawczym, no to wtedy im częściej, tym lepiej. Zobaczcie, ktoś jest w programie naprawczym, przeważnie taki program trwa do 3 miesięcy, no to jeżeli byśmy się spotykali raz na miesiąc z taką osobą, to właściwie mamy pierwsze spotkanie, że ustalamy jaki będzie program, drugie sprawdzenie, trzecie, że cię zwalniamy. Więc tutaj trzeba, raz na 2 tygodnie to jest powiedzmy 6 spotkań, no to trochę maławo, więc z taką osobą bym się zastanowił, czy nie spotykać się na przykład raz na tydzień po 20 minut, bo pewnie i tak któreś spotkania wypadną, bo jakieś tam urlopy, choroby, święta i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, czas tego spotkania, no to również. To zależy od tej sytuacji. Czyli jeżeli wszystko idzie gładko, jest dzień jak co dzień i nie ma żadnych trudności, no to można, nie wiem, co 2 tygodnie na pół godziny. Albo na przykład 15 minut co tydzień. To zależy też od preferencji tej osoby. A jeżeli mamy dużo grubych tematów, no to wiadomo oczywiście, że te spotkania będą dłuższe, chociaż mogą być te tematy niepilne, czyli wtedy na przykład co 2 tygodnie na godzinę. Podsumowując, nie ma tutaj jakiegoś Excela, którego można sobie wrzucić i wyliczyć to, musicie to wyczuć. I jeszcze jeden czynnik to jest tak zwany Task Relevant Maturity. Mówiliśmy o tym bardzo dużo w odcinku 21, czyli to jest kwestia związana z tym, że to nie jest tak, że ktoś jest we wszystkim dobry albo we wszystkim jest słaby, tylko są jakieś rzeczy, w których osoby są słabsze i lepsze. To powoduje, że czasem potrzebują więcej wsparcia w jakichś konkretnych tematach albo mniej wsparcia w innych. Więc to jest też czynnik, który wpływa na to, w jaki sposób będziecie wspierać tę osobę, no i oczywiście jak często będziecie się wspierać.
To co najważniejsze, to żeby to było płynne, żebyście reagowali. Jak zobaczycie, że dobra, za dużo rzeczy się gromadzi i za rzadko rozmawiamy, zwiększamy częstotliwość. Jeżeli się okaże, że spotykamy się często i właściwie coraz częściej jest takie wrażenie, że nie mamy o czym rozmawiać, no to wtedy możemy zmniejszyć tę częstotliwość. Tutaj ważna rzecz, pamiętajcie, zawsze łatwiej jest spotkanie skrócić niż je wydłużyć. Często na to nie ma miejsca, co nas prowadzi do takich właśnie typowych błędów w kontekście spotkań 1 na 1. No i pierwszy kardynalny błąd to jest odwoływanie, przesuwanie i anulowanie tych spotkań. Jako menadżerowie nie macie ważniejszej rzeczy niż spotkania 1 na 1 z waszymi ludźmi. Kropka. Nie ma takiej opcji, żebyście z jakiegokolwiek powodu odwoływali te spotkania, bo wam się nie chce, bo wam tutaj ktoś to wrzucił coś, to wy musicie sobie zaplanować ten czas, żeby czas dla waszych ludzi był święty. Jeżeli macie wbite w kalendarzu 1 na 1, to nie jest coś pierwsze do odstrzału, pierwsze do przestawienia, pierwsze do przesunięcia, tylko to powinna być świętość. Jeżeli macie to spotkanie, to tylko śmierć, nieobecność, choroba was usprawiedliwia od tego, że to spotkanie przesuwacie. Jeżeli zdarza wam się, że nie wiem, coś wybucha, wpada, jest koniec kwartału, jest wielki status, na którym musicie się pojawić i jest jeszcze 45 innych menadżerów i nie ma opcji, żeby się ułożyło w kalendarzu, żeby komukolwiek te spotkanie pasowało, zdarza się, ale jeżeli to już się zdarza po raz drugi, to znajdźcie wspólnie inny slot. Znajdźcie slot taki, którego nie będziecie przestawiać co tydzień. Nie ładujcie tych spotkań na to, że równolegle z innymi i też właśnie zostawiajcie sobie przestrzeń na to, że to spotkanie może się wydłużyć. Także te spotkania są nieodwoływalne, powinny takie być i dbajcie o to i pilnujcie tego, a ludzie też wam za to podziękują. Tylko żebyście dobrze zrozumieli, jak macie urlop, to macie urlop, wtedy można odwołać, albo jak się rozchorujecie. Paweł bardzo radykalnie o tym mówi i zgadzam się z tym, no ale wiadomo, też trzeba do tego podchodzić po ludzku, czyli tak, urlop czy choroba to jest jasne. Ja też podchodzę do tego trochę luźniej pod kątem przesuwania tych spotkań. Oczywiście nie można nagminnie przesuwać, ale zdarza się, że czasem trzeba coś zrobić, jakieś miejsce w kalendarzu, więc też bym tak do tego nie podchodził bardzo, bardzo radykalnie. No to też jest tak, jak ja z moim przełożonym chcę się spotkać, to jestem w stanie zaakceptować, że raz na miesiąc to spotkanie się przesunie i to jest ok. Ważne, żeby to spotkanie się odbyło. No dobra, no ale to jest ważne, no bo jeżeli do tego jeszcze za chwilę dojdziemy, czyli mówimy dużo o spotkaniu z ludźmi, ale też pójdziemy do tych spotkań w górę. Mnie na przykład osobiście szlak trafiał, kiedy po raz właśnie 18 mój przełożony przekładał to spotkanie i kiedy mieliśmy porozmawiać i to nie Krzysiek, bo ja. To nie Krzysiek, ponieważ ja miałem tutaj Krzyśka od tematów administracyjnych wcześniej i miałem człowieka w centrali, który odpowiadał za tematy techniczne i zdarzało się, że właśnie przekładał te spotkania, bo zawsze było coś i to jest niezwykle frustrujące, jak po raz drugi, trzeci ktoś przekłada to spotkanie, bo nie ma czasu. Jeżeli twój szef, twój przełożony, człowiek, który odpowiada za twoją robotę i powinien ci dostarczać informacji na bieżąco, spotkać się z tobą, no przesuwa to spotkanie, bo ma rzeczy ważniejsze, no to w pewnym momencie, jeżeli to będzie raz każdemu się zdarzy, 2, 3, to już o 2-3 za dużo. Także uważajcie na to, dlatego podchodzę do tego tak restrykcyjnie, bo jak się człowiek wkurzy któregoś dnia, to po prostu od was odejdzie, no bo ludzie odchodzą od szefa, a nie od firmy. No właśnie, bo zobaczcie, jaki to sygnał przesyła. Jeżeli szef faktycznie kolejny raz przesuwa, no to znaczy, że ma ważniejsze rzeczy, że to nie jest ważne. Więc właśnie też o to chodzi, żebyście pokazali, właściwie nie tylko pokazali, żebyście to czuli, że te spotkania są ważne i jak to zrobicie, no to już musicie pokombinować. Natomiast kolejna rzecz, która jest bardzo ważna i co się spotyka, widzę to bardzo często, zwłaszcza w takich środowiskach jak u nas w IT, że jest bardzo dużo osób, które są mocne w tym, co robią. To jest takie poczucie, zwłaszcza na wyższych szczeblach, ale nie tylko, że no ten Kowalski to jest dobrym, doświadczonym pracownikiem, więc on nie potrzebuje 1 na 1, no bo 1 na 1 zakładamy, że to jest albo żeby udzielać komuś feedbacku, że coś robi źle, albo żeby go rozwijać, albo statusować, a on nie potrzebuje statusowania. To jest bardzo, bardzo błędne, bo każda relacja potrzebuje tego 1 na 1. Jeżeli jesteś super pracownikiem, to wtedy to 1 na 1 jest po to, żeby właśnie myśleć strategicznie, myśleć o wielkich rzeczach, żeby siedzieć i rozmawiać. Wiecie, Albert Einstein z Marią Skłodowską-Curie też się spotykali 1 na 1, listy do siebie pisali i wtedy powstawały różne ciekawe wnioski z tego i to jest dokładnie tak samo. Jeżeli to nie jest relacja mistrz-uczeń, to jest relacja
Einstein, Skłodowska-Curie i musicie o tym pamiętać. To jest jeden z błędów, który jest popełniany, zwłaszcza przez tych menedżerów na wyższych stanowiskach. Kolejny błąd to jest skupienie się na wszystkim innym, tylko nie na tej osobie, z którą właśnie rozmawiasz. I to jest klątwa obecnych czasów i pracy zdalnej, kiedy my rozmawiamy z kimś online, mamy spotkanie online 1 na 1 i przy okazji mamy otwarte jeszcze komunikatory, maile, tu jakieś zdarzenia, jeszcze jakieś taski, buildy, wszystko naraz. To jest bardzo zła praktyka. Zwłaszcza, że to widać i to jest właśnie też ten brak szacunku. Ktoś tam gadasz do niego, on klepie i widać, że tam sprawdza jakiegoś... No tak, i oczy mu latają, patrzy się tu, patrzy się tam. Jeżeli macie sytuację, że musicie coś pilnować, kontrolować, uprzedźcie osobę na początku, powiedzcie to wprost, słuchaj, ja tutaj jestem, czekam na coś turboważnego, bo tutaj mi się pali pod tyłkiem, zaraz nam coś wybuchnie, więc będę tutaj zerkał, ale to powiedzcie wprost, bądźcie z tym człowiekiem. Tak samo jeżeli widzicie się fizycznie, bo na przykład spotkaliście się w biurze, bądź pracujecie w biurze, to nie wyciągajcie telefonów, komputerów, wszystkiego, po prostu pogadajcie. Zostawcie te telefony gdzieś tam przy biurku, zostawcie komputery przy biurku. Jeżeli potrzebujesz notatek, weź sobie zeszyt, najlepiej fizyczny lub elektroniczny, ale nie taki, który będzie ci piszczał. To niech to nie będzie tablet, który ma spięte powiadomienia z mailem, z Teamsami, komunikatorami, ze wszystkim. Niech to będzie faktycznie spotkanie, na którym wy jesteście, na którym możecie się skupić, możecie pogadać z tą osobą, a nie skupić się na wszystkim innym niż ta osoba. To jest brak szacunku, to prowadzi do tego, że ludzie stwierdzą, że kurde, z tobą to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Zamykając tę część o takich właśnie typowych błędach, powtórzę po raz setny, to nie jest status projektowy i wiadomo, możemy porozmawiać o tym, jak idziemy z ważnymi dla nas rzeczami, ale chodzi o to, żeby tę część zminimalizować. Do statusów projektowych mamy inne spotkania. No i to jest tyle w kwestii spotkań 1 na 1 z naszymi podwładnymi, z osobami, które do nas raportują, ale teraz pomyślcie o tym wszystkim, co powiedzieliśmy z drugiej perspektywy, czyli, że my też mamy szefów. My też mamy szefów, od których właśnie tego wszystkiego oczekujemy. I zastanówcie się, jeżeli macie spotkania 1 na 1 z waszymi szefami, które was nie satysfakcjonują, uważacie za zmarnowanie czasu albo myślicie, znowu, to zastanówcie się, czego oczekujecie, jak byście chcieli, żeby te spotkania 1 na 1 wyglądały, żeby one miały dla was sens. I niestety mam dla was złą wiadomość, to jest ten moment, kiedy musicie popracować z waszym szefem czy z waszą szefową, skołczować ich, poprowadzić to, no żeby te spotkania nabrały takiego kształtu. I to zresztą miałem w tym doświadczenie właśnie, że miałem wielu przełożonych i w wielu przypadkach to ja nadawałem rytm tym spotkaniom, przygotowywałem agendę, mówiłem, o czym chciałbym rozmawiać, co jest dla mnie ważne i to działało. Po kilku spotkaniach udawało się uzyskać taki rytm właśnie. No i właśnie, czy to było takie straszne? Słuchaj, bo my tak przerazistość, że musicie porozmawiać z szefem. Właśnie bardzo dobrze, bo wy też możecie swojego szefa czegoś nauczyć. Uczycie się w Nerd Management, więc nauczcie swoich szefów też być dobrym menadżerem. Podeślijcie im linka. Dokładnie, podeślijcie im linka, pokażcie im, że stary, ja już to wiem, ze swoimi ludźmi robię, masz, doucz się, zobacz jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, co powinieneś robić, a czego nie robisz. I ciągle po raz na przykład 15 im przekładasz spotkanie. To jest, myślę, świetny materiał do tego, żeby właśnie, jeżeli wasz przełożony przełoży po raz drugi, trzeci, piąty spotkanie 1 na 1, wyślijcie mu linka do tego. Tego się po prostu nie robi i dobrze jest w ogóle pracować właśnie z szefem na tych relacjach, czyli nie na zasadzie mój szef to menda wredna i dupek, albo z drugiej strony ktoś wszystko wiedzący, co pozjadał wszystkie rozumy. Nie, no jesteśmy kurczę ludźmi. Tak samo no, jemy, żyjemy, ogarniemy, musimy iść spać, musimy coś zjeść. Więc musimy się uczyć, uczymy się różnych rzeczy w różnym czasie, w różnych miejscach, więc dobrze też z szefem gadać normalnie i że go nie bać. Jeżeli coś może zrobić lepiej, to właśnie mu to powiedzieć. Czyli tak jak wy się pytacie swoich ludzi, co oni by zrobili będąc na waszym miejscu, to jeżeli wasz szef tego nie pyta, to wy mu powiedzcie, co wy byście zrobili będąc na jego miejscu. Przekażcie mu ten feedback, albo mu go przyjmie, albo nie. No wtedy też będziecie wiedzieć, z kim pracujecie. A to jest ciekawe o tym, co mówisz. Nie mamy tego scenariusza, ale wam dorzucę, bo właśnie, jeżeli miałem takiego szefa, który był z mojej perspektywy faktycznie wszystko wiedzący, super doświadczony i wiedział prawie wszystko, to było właśnie super rzecz, że po pierwsze wtedy sam organizował spotkania 1 na 1 ze mną i pilnował tego, żeby się odbywały i z odpowiednią częstotliwością, więc też jest fajne, można poznać właśnie taką doświadczoną osobę, ale to też było coś, że pytałem, zadawałem pytania, a jak byś to zrobił? A co uważasz o moim pomyśle? Czasem też tak trochę zgrywałem głupka i mówiłem, no dobra, mam taki problem, jak ty uważasz?
i miał problem na przykład inny niż ja i wtedy była super dyskusja. To jest świetne. Ale miałem też szefów, którzy zupełnie nic, nawet tych spotkań 1 na 1 nie wrzucali i to też było ciekawe wyzwanie właśnie z drugiej strony, jak wesprzeć mojego szefa w pracy ze mną. To też bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo ważna umiejętność, więc polecam, żebyście tego spróbowali. Dobrze, i co możecie zrobić już teraz, jeżeli udało nam się Was przekonać do tych spotkań 1 na 1, a jeszcze ich nie odbywacie, albo nie są takie, jak byście chcieli, czy jak my proponujemy? Pierwsza rzecz, dodaj do kalendarza cykliczne spotkania z Twoimi ludźmi, no albo zaproponuj im, żeby oni to powrzucali, ale zacznijcie się spotykać. I to może być dziwne, jak się nie spotkaliście przez 5 lat i teraz nagle powiesz, że będziecie się spotykać. Dobrze by to sprzedać. Z jednej strony możecie powiedzieć, że usłyszeliście o nowym podejściu, czy też, że chcielibyście wejść w głębiej te relacje, ale zrób to, wrzuć te spotkania do kalendarza, ustaw cykliczne, tam w Outlooku, czy z czego korzystacie, Google Kalendar, czy Apple Kalendar, czy cokolwiek innego, jest opcja cykliczne, więc nie będzie się zapominało o tym. Zawsze można to potem zmienić. Ale wrzuć to już teraz. I druga rzecz, przygotuj się do tych spotkań, bo rzadko będzie tak, że na pierwsze spotkanie ci wasi pracownicy przyjdą już z listą pytań, z agendą, więc przez pierwsze parę spotkań będziecie musieli się trochę rozruszać. Wypisz sobie takie pytania, które ciebie jako człowieka interesują, powinny cię interesować jako szefa. Jak ci się pracuje, jakie jest takie idealne twoje miejsce pracy, co moglibyśmy zrobić, żeby się zbliżyć do tego miejsca. To jest oczywiście wierzchołek góry lodowej, bo jeżeli zapiszesz się do naszego newslettera, to dostaniesz bardzo obszerną listę pytań, bo no warto mieć przynajmniej na początku, żeby się rozgrzać, żeby rozbujać tę relację, warto mieć trochę pytań, tylko ważne, to nie może być przesłuchanie, to musi być naturalne. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam być lepszym liderem, pracować relacje z Waszymi ludźmi, ale jeżeli coś nie idzie, będzie się tam zgrzytać i nie będzie szło, wejdź na stronę nerd.management/konsultacje, wypełnij formularz i wtedy zobaczymy, jak możemy Wam pomóc. Może możemy pomóc całej Waszej organizacji, wyszkolić Waszych liderów do tego, żeby byli lepsi, skuteczniejsi i żebyście mieli lepsze efekty. Także tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się standardowo, jak zawsze, co 2 tygodnie, wtorek o 8:00. Cześć! Cześć!